Aż miło patrzeć, prawda? Jak dzieci ze smakiem jedzą taki obiad. Jest to kolorowy, zbilansowany i pięknie podany zestaw obiadowy, a w jego głównej roli jest ryba. Ja nazywam się Joanna Trafiałek, jestem technologiem żywności i na co dzień przybliżam tematykę żywienia zbiorowego w żłobkach. Mówię, gdzie gotuje się posiłki dla dzieci i co się im daje do jedzenia. To jaki będzie obiadek? Dziś na obiad, na drugie danie w żłobku będą pieczone kotlety z łososia. Do łososia będzie sos grecki i tutaj będziemy przygotowywały, w zasadzie ciocia kucharka będzie przygotowywała, rozdrabniała warzywa na ten sos. I zapraszamy ciocię. Sos grecki to świetny dodatek do ryby. Zobaczcie, jaki będzie kolorowy i zdrowy, ale najpierw rozdrabniamy warzywka. Bo ciocie doskonale wiedzą, że niektóre dzieci nie lubią warzyw i trzeba je schować w sosie. No tak, ciocie mają duże doświadczenie i robią wszystko, co trzeba, aby odpowiednio nakarmić dzieci. A jakie warzywka będą potrzebne? Cebula, marchew, pietruszka, korzeń, seler, korzeń, pomidory w puszce i taki sos można zagęścić mąką ziemniaczaną. A jakieś alergeny tu są? Seler jest alergenem, ale w tym dniu żadne z obecnych dzieci nie ma alergii na selera, natomiast jest kilkoro dzieci, które nie mogą jeść pomidorów i ciocie zrobią im bardzo podobny sos bez pomidorów. A jak? Później to z ciocią kucharką pokażemy cierpliwości. No to warzywka rozdrobnione i co dalej? Sos grecki będzie przygotowywany na bazie cebulki podsmażonej na oleju w tym oto garnku. Dobrze mówię w tym? Dobrze mówię. Oj, ciocia, na luzaka mówiłaś. No cóż, tak było. A tu ta cebulka w garnku. Jak już cebulka jest lekko zeszklona, to do tego samego garnka dodajemy rozdrobnione warzywa. Łatwizna, biała i żółta cebulka. I wiadomo już, kiedy mają wlecieć warzywka do garnka. Do warzyw trzeba następnie dodać wodę. I zobacz, jaki kran bezpośrednio do garnka jest w żłobku. I wujek kucharz właśnie nalewa wody tyle, ile trzeba. No tak, w dużej kuchni muszą być wygodne do użycia punkty wodne. A skoro tak Ci się to podoba, to zobacz jeszcze tutaj najpierw ciocia, a potem ja nalewamy wodę do dużego garnka. Ale czad, kran ze ściany, prosto do garnka. Wracajmy do tematu. Podlane warzywa wodą przykrywamy, aby powoli się dosiły. I jeszcze do sosu wrócimy, a tymczasem zajmijmy się łososiem. O, łosoś. To jest łosoś rozmrożony, a kupowany jest zamrożony. To jak go rozmrażasz? Pokażę teraz prawidłowy sposób rozmrażania ryb. Czyli mamy tutaj GN-kę pod przykryciem. W środku jest GN-ka z otworami. Dzięki temu ryba, która się rozmraża, sok i woda może odciekać tutaj do tej dolnej części i wtedy nie ma ryzyka zanieczyszczenia wtórnego. Po rozmrożeniu rano ciocie kucharki mają tak pięknie rozmrożoną rybę, gotową do przetwarzania w żłobku dla dzieci. Bezpieczeństwo ponad wszystko. No dobra, łososia rozmrażamy prawidłowo i co z nim dalej? Dalej trzeba go zmielić, bo dzieciom w żłobku podajemy posiłki z ryby tylko w bezpiecznej postaci. Najczęściej są to pulpety, kotlety lub klopsy wytworzone z mielonej masy rybnej. Wiem, chodzi o ości. A jak to się konkretnie robi, czyli to mielenie? Wujek kucharz kroi łososia na mniejsze kawałki i mieli w maszynce do mielenia. No i bingo, ości nie będzie. To sprytny trik na przygotowanie ryby i to nie tylko dla dzieci, ale też wszystkich tych, co ości się boją i unikają posiłków z ryby. Zgadza się, to taki nasz pomysł żłobkowy, bo ryby są zalecane w żywieniu, nawet dzieci w wieku żłobkowym. No właśnie, obejrzyj też film o klopsach z innej ryby, czyli z morszczuka. Tak, a wracając do tego filmu, jeszcze podkreślam, że mielenie łososia odbywa się na wydzielonym stanowisku do obróbki ryb i jest użyta prawidłowa deska do krojenia, czyli deska niebieska. To mówię na wypadek, gdyby moi studenci oglądali, to proszę zapamiętać, że zasady dotyczące higieny produkcji są przestrzegane w zakładach, jak tu pięknie widać na przykładzie tego lubelskiego żłobka. I trzeba się nauczyć, co i do czego się stosuje oraz po co, ale to już wyjaśniam na zajęciach. No i co dalej, jak już wujek wszystko zmieli?
Jeśli oglądasz do tej pory, to nie zapomnij zalajkować tego filmu. Będzie mi bardzo miło. Teraz ciocia kucharka wybija jaja po jednym do miseczki i jak uzna, że jest odpowiednia jakość tych jaj, to przelewa całą zawartość z miseczki do dużej miski z łososiem. Oczywiście jaja w żłobku są dezynfekowane, wcześniej umyte w specjalnym pomieszczeniu, ponieważ w żłobku jest bardzo duży nadzór nad tym, aby jakość zdrowotna jaj była zapewniona, czyli żeby nie było bakterii typu pałeczki salmonella. Mamy tu przygotowaną masę z łososia z jajami i teraz ciocia kucharka będzie dawała przyprawy. Proszę powiedzieć jakie. Tymianek, Super. pieprz cytrynowy i odrobina soli. Odrobina, naprawdę odrobina jest potrzebna ze względów technologicznych. I dajemy. Prosimy tu o zbliżenie. O, jaki piękny pieprz, super. Bo normalnie łososia się polewa wyciśniętym sokiem z cytryny, więc tutaj jest pieprz z cytryną, naprawdę będzie pyszne połączenie. Super wygląda. I co dalej? Ciocia daje bułkę tartą. W tym dniu nie ma dzieci, które mają alergię na gluten, więc dodaje bułkę do całej przygotowanej masy. Ale skoro mówimy o alergenach, to podkreślam, że jaja też są alergenami. Dlatego w tym momencie warto powiedzieć, że ciocia kucharka, zanim dodała jaja do miski, odłożyła do małej gienki masę rybną, do której nie dodała jaj, bo 2 dzieci obecnych w żłobku w tym dniu ma alergię na jaja. I pokażemy to dokładnie w trakcie formowania i pieczenia kotletów. A teraz obserwujemy jeszcze, jak masa rybna jest dokładnie mieszana. O, już ciocia pomieszała. To teraz jaki będzie następny krok? Dalej mamy formowanie kotletów i będą formowane klasyczne kotlety w postaci owalnej. Widzisz przy okazji genialny przykład pracy zespołowej. Wujek kucharz pobiera masę, przekazuje ciociom porcję masy na jednego kotleta, a ciocie formują pojedyncze kotlety dla dzieci i odkładają je na wysmarowane tłuszczem blachy, tu w tym przypadku gienki do pieczenia. Ale superowa praca zespołowa. Wspaniale to wygląda, jak zespół kucharzy żłobkowych współpracuje ze sobą i jak dobrze i sprawnie im to idzie. Pozdrawiam ich serdecznie. Tak, ja też uwielbiam patrzeć, jak zespoły żłobkowe doskonale współpracują i ja też ich serdecznie pozdrawiam. A tu co to? To są właśnie kotlety dla 2 dzieci, które mają alergię na jaja i będą one oddzielnie pieczone w tych małych gienkach. I dalej pieczemy wszystko, tak? Widzisz, jak ciocia intendentka wkłada gienki i blaszki do pieca, a na samym dole jest gienka z kotlecikami bez jaj. No widzę, wszystko sprawnie zaplanowane i włożone. Zamykamy. 130 stopni 20 minut, tak? Tak jak jest, bo już piec rozgrzany. No i teraz, jak kotlety się pieką, to wróćmy do sosu greckiego. A co ciocia wlewa tam czerwonego? To zblenderowane pomidory z puszki. Całość będzie doprawiona ulubionymi przyprawami i posłuchajcie, jak ciocia kucharka informuje, jakie przyprawy doda. Pani pokaże, co za przyprawa. Papryka słodka wlatuje, ok. Sypiemy też trochę pieprzu cytrynowego, ale nie za dużo, bo pomidory są kwaśne. Dodamy pieprz ziołowy. Odrobinka, o, tak jest, naprawdę odrobinka, super. I mieszamy. Potem dodam jeszcze natkę pietruszki. Że świeża, tylko na sam koniec, żeby się ta witaminacja nie upleniła podczas gotowania. Super. I tu ciocia kucharka dała popis swojej wiedzy. Gratulacje ode mnie. Tak, ma być. Czy to też pójdzie jeszcze tam do pieca? Myślę, że już nie. To Nie trzeba. Troszeczkę odparuję jeszcze i potem ewentualnie zagęszczamy mąką ziemniaczaną. Jeżeli nie zdąży odparować aż tak. Ale zazwyczaj ładnie się nam redukuje. A teraz zobaczmy, jak będzie doprawiać w małym rondlu sos grecki dla 2 dzieci, które nie mogą jeść pomidorów. I widzimy, że ciocia kucharka daje te same przyprawy, ale stosuje więcej papryki słodkiej, aby kolor sosu zbliżyć jak najbardziej do standardowego sosu dla pozostałych dzieci.
No, to ciocie muszą wszystko pamiętać. Kto nie je jaj, a kto pomidorów. I jeszcze ta wiedza technologiczna. Szacunek i łapki w górze dla cioć kucharek poprosimy. Bez pomidora. Tu mamy już sos grecki, rozlewamy do giełek. Konkretna ta chochla. Ale usprawnia pracę, prawda? Bez tego to by się Pani nachochlowała kilka razy. Fajnie się zredukował, naprawdę super. Lać, lać, lać. Dobrze, dobrze, ja w kuchni jestem. Tak pięknie wygląda sos grecki. Kolorowy, rewelacyjny. Natka pietruszki na świeżo. Dodana, dużo witaminy C, super dla dzieci. A za chwilę, już to czujemy w kuchni, kotlety z łososia się kończą piec i będziemy wyjmować. Przykrywamy, aby do dzieci dojechały ciepłe, we właściwej temperaturze i też wstawiamy do windy. A tu mamy już upieczone kotleciki z łososia, które w zamkniętych GN-kach razem z pozostałymi składowymi obiadu dotrą do rozdzielni posiłków, a z niej do jadalni. Jestem w tej chwili w jadalni grupy 5. Tu mają dzieci swoje piękne krzesełeczka, piękne stoliczki, a za tą ścianą jest jadalnia grupy kolejnej. Jest to wszystko funkcjonalnie rozwiązane. Każda grupa ma swoją kolorystykę i też jest pięknie. W tej sali dominują kolory żółte. Też już są talerzyki przygotowane i panie porcjują posiłki, a za chwilę przyjdą dzieci i będą spożywały obiad. A teraz pozostało już ciociom nakładać obiad na przygotowane wcześniej talerze. Jedna ciocia nakłada ziemniaki, druga kotlety z łososia, a następnie sos grecki. Ten zestaw obiadowy składa się jeszcze z zupy po wiedeńsku, o której opowiemy innym razem. A do picia dzieci będą miały kompot. Tutaj mamy już poporcjowane obiadki dla dzieci, ziemniaczki, sos grecki i kotlecik z łososia. Pychota. Pięknie wygląda. Wow. Tak, proszę bardzo, podawać dzieciom, niech jedzą. Myślę, że jest to dobry moment na przekazanie krótkiej informacji o możliwości wsparcia mojego kanału Joanna Trafiałek. Możesz to zrobić na Patronite, Supi lub tutaj na YouTubie. Linki podaję w opisie. I to już koniec. Dziękujemy za oglądanie.